W dzisiejszym filmie odkrywamy kulisy grabieży w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę i Związek Sowiecki polskich dzieł sztuki. Analizujemy najpierw złodziejskie działania Niemców, a potem sowieckich brygad trofejnych. Szukamy też odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kreml milczy w sprawie polskich wniosków o restytucję zrabowanych nam w czasie wojny dzieł sztuki, które dzisiaj znajdują się w rosyjskich muzeach. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. W 2005 roku podczas spotkania z amerykańską delegacją na Kremlu, jak donosił dziennik The New York Times, prezydent Rosji Władimir Putin ukradł należący do Roberta Krafta, biznesmena i działacza sportowego, sygnet upamiętniający zwycięstwo New England Patriots w rozgrywkach ligowych amerykańskiego futbolu. Wysadzany diamentami sygnet wart był prawie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kraft, jak donosił amerykański dziennik, wspominał całą sytuację później tak. Zdjął mój mistrzowski pierścień amerykańskiej ligi futbolu i go schował. Po chwili otoczyli nas ludzie z KGB i tyle go widziałem. Sam Putin, dopytywany później o ten sygnet przez zachodnich dziennikarzy, twierdził, że otrzymał go od Krafta w prezencie. To nie była ostatnia taka sytuacja z udziałem rosyjskiego prezydenta. 5 czerwca 2014 roku podczas spotkania Putina z prezydentem Francji François Hollandem z Pałacu Elizejskiego zniknął obraz Claude'a Moneta, wiszący tuż obok męskiej toalety. Tygodnik satyryczny Charlie Hebdo uznał Putina za sprawcę tej kradzieży, ponieważ, jak donosił, jako ostatni korzystał z toalety. To przywódcy narzucają standardy zachowania swoim obywatelom. Na pewno tak było i tak jest w Rosji, autorytarnie rządzonej dzisiaj przez Putina. Od czasów rewolucji październikowej kradzież jest w tym kraju codziennością. W Rosji wyznawana jest nawet zasada mówiąca o tym, że czego nie można kupić, trzeba ukraść. Ofiarą ich kradzieży była w przeszłości Polska. Ta ostatnia w czasie II wojny światowej utraciła większość swoich zasobów kultury. Najpierw skradli je Niemcy, a potem tych ostatnich okradli Sowieci. Krótko mówiąc, drugi złodziej okradł pierwszego złodzieja z jego łupów. O tym, że tak było, przekonaliśmy się dopiero na początku lat 90., gdy na rosyjskich stronach internetowych prezentujących dzieła sztuki o nieznanej proweniencji zaczęły się pojawiać obiekty pochodzące z naszych zbiorów. Byliśmy wcześniej przekonani o tym, że zostały one skradzione przez Niemców. Tymczasem okazało się, że spora część utraconych przez Polskę w czasie wojny dzieł sztuki znajduje się w magazynach rosyjskich muzeów. Zaczęliśmy więc kierować do Rosji wnioski w sprawie restytucji zrabowanych nam dzieł sztuki. Te wnioski dotyczyły między innymi takich arcydzieł jak Madonna z Dzieciątkiem Łukasza Kranacha starszego, pejzaż leśny Jana Bruegla starszego, portretu Johanna Schwarzwalda autorstwa Hansa Holbeina młodszego. Tyle tylko, że te wnioski nigdy nie zostały załatwione przez stronę rosyjską. Jak to się stało, że te zagrabione przez Niemców w czasie wojny polskie dzieła sztuki znajdują się dzisiaj w Rosji?
Zacznijmy od tego, że wraz z wybuchem II wojny światowej ich grabieżą najpierw zajęli się Niemcy. Ci ostatni przygotowywali się do tego zadania jeszcze przed wojną, opracowując plan tej grabieży. Sam w sobie był on pogwałceniem konwencji haskiej z 1907 roku, zakazującej kradzieży dzieł sztuki w czasie wojny. Złodziejski plan Niemców zawierał spisy dzieł sztuki i zabytków kultury, nie tylko z państwowych muzeów i bibliotek w Polsce, ale także z polskich pałaców, dworów, a nawet prywatnych mieszkań Polaków. Jego realizacją zajęły się wyspecjalizowane niemieckie instytucje, jak na przykład Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami Niemieckiej Spuścizny Duchowej, Główny Urząd Powierniczy Wschód, a także specjalne zespoły złożone z niemieckich rzeczoznawców i ekspertów. Ich działalność była koordynowana przez pełnomocnika do spraw rejestracji i zabezpieczenia dzieł sztuki i zabytków kultury w okupowanej Polsce, niejakiego doktora Kajetana Mullmana, pupila marszałka Hermana Göringa. W celu zrealizowania tej grabieży Niemcy utworzyli na terenie okupowanej Polski całą sieć magazynów, do których skradzione dzieła sztuki miały najpierw trafić. Tak stało się w pierwszej kolejności z najcenniejszymi skarbami polskiej kultury. Ołtarzem Wita Stwosza z kościoła mariackiego w Krakowie, obrazami Rafaela Santi, Leonarda da Vinci, Rembrandta i wielu innych wielkich mistrzów. Potem taki sam los spotkały zbiory Muzeum Narodowego, Muzeum Wojska Polskiego, warszawskiej Zachęty oraz zbiory wielu innych polskich muzeów. Ta grabież nie ominęła nawet polskich bibliotek i archiwów. W czerwcu 1941 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, w ręce niemieckich złodziei wpadły także zbiory z polskich muzeów i bibliotek na Kresach. W grudniu 1942 roku gubernator Hans Frank meldował do Berlina o zabezpieczeniu 90% polskich zbiorów sztuki i dóbr kultury. Gdy Niemcy przystąpili do likwidacji gett w okupowanej Polsce, nadszedł czas rabowania zabytków kultury żydowskiej. W połowie 1943 roku ta grabież była już w zasadzie przez nich zrealizowana. Koordynujący ją dr Mullmann przedstawił Hermanowi Göringowi szczegółowy raport w tej sprawie. Resztki naszych dóbr kultury zostały zagrabione w ostatnich miesiącach wojny przez wycofujący się z Polski niemiecki aparat okupacyjny. Po wkroczeniu Sowietów szybko jednak okazało się, że ich stosunek do polskich dzieł sztuki niczym nie różni się od tego, jaki prezentowali Niemcy. Sowieci także mieli swój własny plan grabieży naszych dzieł sztuki, z tą jedynie różnicą, że dotyczył on tylko tych, które zostały wcześniej zagrabione przez Niemców. Ich grabież miała wzbogacić sowieckie zbiory przetrzebione w czasie rewolucji i po jej zakończeniu. Dwaj sowieccy historycy sztuki, Igor Grabar i Wiktor Łazarjew, w piśmie skierowanym do Stalina argumentowali, że Związek Sowiecki ma pełne prawo konfiskować dzieła sztuki z niemieckich muzeów, aby w ten sposób wyrównać poniesione wcześniej straty na tym polu. Sporządzili nawet listę 2000 dzieł sztuki, które powinny trafić do Związku Sowieckiego. 95% tych dzieł sztuki miało pochodzić z muzeów niemieckich, reszta zaś z muzeów tych krajów, które kolaborowały z Niemcami. Do realizacji tego zadania powołano specjalny komitet sztuki, pod patronatem którego powstały specjalne brygady trofejne, składające się z historyków sztuki, artystów, reżyserów, które oddelegowano do poszczególnych sowieckich armii. To właśnie one zajmowały się poszukiwaniem dzieł sztuki dla sowieckich instytucji kulturalnych i muzeów.
Jedna z takich trofejnych brygad w marcu 1945 roku dotarła na Górny Śląsk i od razu przystąpiła do przeczesywania znajdujących się tam zamków, pałaców, bibliotek, teatrów i mieszkań prywatnych, aby odnaleźć cenne dzieła sztuki i wysłać je do Związku Sowieckiego. Sowieccy złodzieje pakowali więc zrabowane dzieła sztuki do skrzyń, transportowali je ciężarówkami do centralnego magazynu, z którego potem jechały one koleją do Moskwy. Ale sowieckie trofejne brygady nie ograniczały się tylko do grabienia dzieł sztuki i dóbr kultury. Rabowały i wywoziły wszystko, co się dało. Obrabowane przez nie zamki i pałace były potem przez nie podpalane. Tak stało się w przypadku należącego do niemieckiego rodu Donnersmarków zamku w Świerklańcu koło Tarnowskich Gór, nazywanego przed wojną Małym Wersalem. Ale najbardziej cenne łupy Sowieci zdobyli po przekroczeniu linii Odry w środkowych Niemczech. Było ich tak dużo, że trofejnym brygadom potrzebna była dodatkowa pomoc. Wśród zrabowanych dzieł sztuki i dóbr kultury znajdowały się drogocenne obrazy, rzeźby, książki, rękopisy, archiwa, które wcześniej Niemcy zrabowali w Polsce. Tak było między innymi ze słynnym XVI-wiecznym obrazem Madonna z dzieciątkiem i papugą na tle krajobrazu, którego autorem był XVI-wieczny malarz niderlandzki. Ten obraz znajdował się przed wojną w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki imieniem Bartoszewiczów w Łodzi, ale w czerwcu 1945 roku jedna z sowieckich trofejnych brygad odnalazła go w jednym z tajnych magazynów dzieł sztuki w Szandau w Saksonii i wywiozła do Związku Sowieckiego. Takich przypadków były dziesiątki tysięcy. Gdy Związek Sowiecki zaczął rozpadać się, wiele zrabowanych przez Sowietów dzieł sztuki zostało sprzedanych za granicą. Taki los spotkał również wiele z tych dzieł, które pochodziły z polskich kolekcji i muzeów. W 2004 roku Polska skierowała do Rosji pierwsze wnioski w sprawie restytucji utraconych dzieł sztuki. Dotyczyły one 10 z nich, które były wtedy przechowywane w Muzeum Sztuk Pięknych imieniem Puszkina w Moskwie. Nasze Ministerstwo Kultury w 2012 roku skierowało do Rosji kolejne 7 takich wniosków, ale Rosjanie przeciągali w czasie ich załatwienie. Potem okazało się, że była to tylko gra na czas. Gdy zakończyła się era polsko-rosyjskiego pojednania, zapoczątkowana po katastrofie w Smoleńsku i stosunki z Kremlem systematycznie się pogarszały, takich wniosków już do Rosji nie wysyłaliśmy. Dzisiaj wydaje się to bezcelowe, bo Rosja traktuje nas jako wrogi kraj i na pewno niczego już nam nie zwróci. Związek Sowiecki, a dzisiaj Rosja, trzyma się swojej niepisanej zasady, aby nikomu nie zwracać zrabowanych dzieł sztuki. Tak jest również dzisiaj w przypadku Ukrainy, gdzie prawie od 3 lat toczy się wojna z rosyjskim agresorem. Ten ostatni w miarę zajmowania ukraińskiego terytorium zagrabił wiele dzieł sztuki z ukraińskich muzeów. To właśnie dlatego Interpol i inne międzynarodowe organizacje ostrzegają wszystkich, aby zwracali uwagę na dzieła sztuki skradzione na Ukrainie, które Rosjanie być może będą chcieli pokątnie sprzedać na wolnym rynku. Polska dopiero po 1989 roku mogła przystąpić do odrabiania zaległości w dziedzinie restytucji utraconych dóbr kultury. Wcześniej, będąc całkowicie zależna od Kremla, pozbawiona była takiej możliwości. W czasach PRL nie oszacowano nawet strat polskiej kultury poniesionych w czasie II wojny światowej. Dzisiaj wiemy, że sięgnęły one prawie 70% całego naszego kulturowego
dziedzictwa. Dopiero w 1992 roku nasze Ministerstwo Kultury zajęło się kompleksowym katalogowaniem strat wojennych. W specjalnej bazie danych ministerstwa w 2024 roku było zarejestrowanych około 70 000 utraconych przez Polskę dzieł kultury, ale nadal problemem jest ich restytucja. W przypadku Rosji jest to, tak jak już wspomniałem, dzisiaj niemożliwe. A szkoda, bo w jej posiadaniu najprawdopodobniej znajdują się jedne z najbardziej wartościowych prywatnych kolekcji w Europie, czyli była kolekcja Czartoryskich z Głuchowa oraz kolekcja Radziwiłłów z Nieborowa. Trzeba jednak pamiętać, że Rosja rabowała polskie dobra kultury już w okresie powstania kościuszkowskiego. Robiła to także po stłumieniu powstania listopadowego i powstania styczniowego. Zawarty z nią w 1920 roku traktat ryski, w którym była mowa o zwrocie zagrabionych Polsce w przeszłości dzieł sztuki, nigdy nie został wykonany. Próbowaliśmy je odzyskać po tym, jak w 1992 roku podpisany został z Rosją traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, ale na niewiele się to zdało. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Zresztą niezwykle trudny jest również proces restytucji naszych utraconych dzieł sztuki od ich pierwszego złodzieja, czyli Niemiec. Ale te ostatnie, w przeciwieństwie do Rosji, są w pełni demokratycznym krajem i członkiem Unii Europejskiej, do której Polska również należy. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.